Witam i o zdrowie pytam. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Pontefract. Jest to małe miasteczko w West Yorkshire, czyli zachodnim regionie Yorkshire. I uchodzi ono za takie miasteczko handlowe. Tędy chyba przechodziły główne szlaki, między innymi wiodące do York. I tutaj do dzisiaj tak naprawdę odbywa się głównie handel, z którego dość mocno słynie to miejsce. Drugi powód, a raczej plotka poniekąd odnośnie tego miejsca, dotyczy tego, że podobno jest tu najwięcej pubów na metr kwadratowy. Ale wiele osób już stwierdziło, że jest to jedynie plotka, którą można zdementować i że prawdopodobnie ten tytuł należy do zupełnie innego miasteczka. Tak też przejdziemy się troszeczkę po tutejszej okolicy i zobaczymy, co ciekawego tutaj znajdziemy. Pokażę również kilka innych miejsc, bo widzicie, na przykład ogólnie rzecz biorąc, w dawnych czasach Pontefract dzielił się na dwie strefy. Jedna nazywała się Tanshelf, a druga Kirkby, gdzie Tanshelf to jest miejsce, w którym Ruth de Lacy postawił zamek, na który pójdziemy później i o którym później więcej Wam opowiem. Na razie jesteśmy bardziej w terenach, jak widać, takich miastowo-handlowych. Muszę przyznać, że dość uroczo wyglądają tutejsze alejki. Myślę, że gdzieś zaraz sobie skoczę na kawkę i wtedy będę mógł ruszyć dalej. To, co widzimy przed nami, to jest St. Giles Church. Jak widać, wyszła z niego jakaś parada. Nie wiem, czego to do końca dotyczy, ale widzę, że mają kwiatki poppy, czyli mak, przypięty, więc prawdopodobnie to jakieś historyczne upamiętnienie, być może kogoś z czasów I wojny światowej. Ale co Wam chciałem w tym miejscu pokazać? Dokładniej to Wam chciałem pokazać pewien slogan, który jest przypisany dla tego miejsca. Być może będzie go widać, ale jeśli nie, to i tak go przeczytam. Jest on po łacinie i brzmi on Post mortem patris pro filio. I oznacza on mniej więcej tyle, co... Momencik, tylko sobie zooma zdejmę. Oznacza on mniej więcej tyle, co... Już ja Wam mówię. Po śmierci ojca wspieraj syna. I jest to slogan, który ma wyrażać zaangażowanie Pontefract w czasie wojny cywilnej angielskiej, jako że się opowiadali po stronie tej królewskiej, royalistycznej, a nie po stronie parlamentarnej, czyli powiedzmy ludowej. Być może postaram się zaraz wejść do tego St. Giles Church, czyli świętego Gila. Nie wiem nawet, jak to na nasze bym miał przetłumaczyć. Ale zanim tam wejdziemy, to możemy również zobaczyć, czego dotyczy ta sytuacja, w której się tu wszyscy zebrali.
Jak widać, tutaj mamy kulminację, bo zarówno są tradycyjne budki telefoniczne, jak i tam, gdzie pani koło na ławce obok jest skrzynka na listy, również czerwona. Ale sam budynek jest też bardzo ciekawy. Wystarczy spojrzeć na te niesamowite grawerunki. Nie wiem, na co właściwie patrzę, bo gdzieś tu w pobliżu powinien być Town Hall, ale podejrzewam, że Town Hall jest to ten budynek, gdzie teraz jakiś grajek nadaje. Ogólnie całkiem ładny mają tu laptop. I teraz zweryfikujmy też to, co mówili, że na metr kwadratowy największa ilość pubów. Jeden, drugi, trzeci. To raczej nie jest, chociaż The Elephant może być czwartym. Tam widzę dalej piąty, a z tej strony od razu szósty, siódmy. No trzeba przyznać, że faktycznie jest ich sporo i rozłożonych na dość niewielkim obszarze. Także ta legenda może mieć jakieś podłoże. Po wielu próbach wreszcie mi się udało znów podłączyć mikrofon. Jak wspominałem, Pontefract to jest takie miasteczko targowe i tutaj mamy potencjalnie właśnie markety zadaszone. I te markety zadaszone są otwarte praktycznie od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dzisiaj, czyli niedzieli. A że ja przyszedłem w niedzielę, to do marketów nie zajdę. O, właśnie tutaj widzimy mniej więcej rozpiskę, kiedy to jest otwarte. Podejrzewam, że jest tu dużo fajowych rzeczy i może się tu wybiorę kiedyś, ale bardziej sobotą, bo jak widać niedziela to nie najlepszy moment na taką podróż. A teraz zatoczę koło i spróbuję pójść do tego St. Giles Church, bo jak poszedłem tamtą trasą jakby dookoła, gdzie byli ci kadeci poustawiani, no to już tam zachodząc za budynki niestety nie było opcji wejścia do tego St. Giles Church. Podejrzewam, że wejście do niego jest dokładnie z tej strony, co obszedłem już dookoła. No i właściwie to się głowię, którędy tu wejść, bo czysto teoretycznie te drzwi były wcześniej otwarte i stąd wyszła cała ta parada. Ale z tego co widzę, to teraz już są zamknięte. I mam solidny problem z tym, żeby się dowiedzieć, jak się właściwie dostać do tego budynku. Ale poszukam, może coś znajdę. Jak widać, to co dzisiaj widzieliśmy, to był Remembrance Concert. Prawdopodobnie grali w środku, nie na zewnątrz. Ja przyszedłem już po fakcie. Czyli tak jak myślałem, dotyczyło to pamięci związanej z I wojną światową. No i obawiam się, że musimy zadowolić się zewnętrznymi murami tego kościółka, bo najzwyczajniej w świecie każde jedne wrota są zamknięte i chyba nie można już tam wejść. Także ruszymy dalej w inne miejsce.
Jesteśmy teraz nad rzeką Erie. Żeby się tutaj dostać, musiałem właściwie wyjechać z Pontefract i ruszyć troszeczkę tak w stronę północy bardziej, dlatego że rzeka Erie już nie jest bezpośrednio w mieście Pontefract, tylko jest w drodze do takich głównych miejsc jak na przykład York. No i właściwie to jak się nad tym zastanowić, to był to dość ważny punkt swego czasu, bo widzicie, kiedyś tędy próbował przejechać William Zdobywca, William Conqueror. Aktualnie mamy tutaj autostradę idącą nad rzeką. Podejrzewam, że bliżej do tego mostu, który kiedyś istniał, byśmy musieli patrzeć właśnie w tą stronę, gdzie, jak widzimy, pięknie odbijają się te łuki na wodzie. No i o co chodzi z tym mostem? No, kiedyś tędy próbował przejechać William Zdobywca i okazało się, że powstańcy anglo-skandynawscy most ten zawalili. I snuje się, że właśnie stąd nazwa Pontefract, bo widzicie, w łacinie słowo pons oznacza most. Z kolei słowo fractus oznacza złamany. Zresztą od czego dzisiaj również w języku angielskim mamy fractured, czyli też takie właśnie pęknięte, złamane. No i w rezultacie gdyby złożyć te dwa wyrazy razem, wyszłoby nam mniej więcej Pontefract, czyli złamany most. I prawdopodobnie, no nie chcę mówić, że to jest dokładnie ta sama konstrukcja, no bo skoro tamta została zawalona, no to siłą rzeczy to nie jest ta sama konstrukcja. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu mniej więcej w tym miejscu prawdopodobnie stał oryginalny most, który właśnie przypieczętował nazwę tego miejsca. A wszystko to się rozgrywało mniej więcej tak z pamięci trochę mówię, coś jak 1066 rok, coś około tego. Aczkolwiek 100% pewności nie mam. Ale zaraz się dowiem. Byłem blisko, to był 1069 rok. Ogólnie zapisek o tym, że tędy przejeżdżał Wilhelm Zdobywca, kiedy chciał stłumić powstania, które plądrowało York, bo on był właśnie w drodze do York wtedy, to ten zapisek historyczny mamy z około XI wieku, zapisany przez kogoś o imieniu Orderic Vitalis. I tak też na chwilę zajechałem na ten most. Można by jeszcze do tego dodać, że kiedy anglo-skandynawskie siły powstańcze zawaliły ten most, no to siłą rzeczy stali oni prawdopodobnie po stronie rzeki, która wiedzie do York. Innymi słowy, nie po tamtej stronie, z której przyszedłem, gdyby to był ten sam most, tylko oczywiście może z drewna, może inna trochę konstrukcja, ale gdyby on się znajdował dokładnie w tym samym miejscu, to William Zdobywca i jego siły byłyby po tamtej stronie, zaś z tej strony by były anglo-skandynawskie siły powstańcze. Gdzieś na brzegach, właśnie w tym miejscu. Muszę przyznać, że ten most całkiem fajnie zrobili. Ciekawe, w którym roku ta konkretna konstrukcja była zbudowana i z czyjej ręki wyszła, jakiego architekta. No to co, duszek z Pacmana? Sprawdźmy akustykę. Halalaihu! Akustyka dobra. Zastanawiałem się, kto był budowniczym mostu. Wydaje mi się, że znalazłem tą informację. Jest to Bernard Hartley
of Pontefract Builder w 1804 roku. Czyli ten kamienny most praktycznie 800 lat po wydarzeniach, które opisywałem, został postawiony. A tutaj mamy z 1797, trochę zatarty napis, ale jeżeli dobrze go czytam, mamy tutaj John Carr, Esquire of Yorkshire Architect. Nie, of York Architect. To, co widzimy za mną w tle, to jest tutejszy zamek. Mianowicie zamek Pontefract Castle. Jest to w aktualnym momencie ruina, ale pozostawiona do wglądu zwykłych cywilów, takich jak ja, chroniona przez to miasto Pontefract. No i jak to historycznie mniej więcej wygląda? No, ta budowla, jakie fajne małe okienko. Ta budowla w 1066 roku, gdy Wilhelm Zdobywca dokonywał podboju Yorkshire i po prostu zdobywania tych ziem. No, jednym z jego takich zwolenników był osobnik o imieniu Ilbert de Lacy, który był z rodu Lacy, a raczej de Lacy. Było to nazwisko starej rodziny normańskiej, która pochodziła z Lacy w regionie Calvados. I rodzina ta brała udział zarówno w normańskim podboju Anglii, jak i późniejszej normańskiej inwazji na Irlandię. No i tak też ten oto Ilbert de Lacy stał się właścicielem Tateshale, gdzie zbudował zamek, ten, który widzimy, czyli zamek Pontefract. Rodzina de Lacy żyła w tym zamku, już ja mówię wam, muszę niestety w notatki zajrzeć, bo z rocznikami jest trochę trudniej. Żyli tutaj od około 1067 roku do 1348, czyli no ponad długie 200 lat zajmowali tereny tego zamku. Również jest taka kwestia dodatkowa historyczna, że w tym zamku został zabity król Ryszard II mniej więcej w 1400 roku. Jednak nie do końca wiadomo, jak zginął. Mogła to być obława strażników na niego, być może sam się zagłodził, a być może został zamordowany przez niejakiego Sir Pierce'a Extona. Tak do końca to tak naprawdę nie wiadomo, ale ciekawostką w tym wszystkim jest to, że pisał o tym nawet Szekspir. I za chwilę przytoczę, co dokładnie on napisał w tym temacie. I można władać. No więc, w czasach elżbietańskich cały ten zamek, jak i miasto, były nazywane Pomfret. Uznajmy to za taki skrót od Pontefract. Nie wiem do końca, kto na to wpadł, ale tak też było. Ale wracając do tego, co napisał William Shakespeare, to... Przepraszam, ale postanowiłem, że jeszcze uchwycę te piękne dzieło sztuki grawerunku w drewnie. No naprawdę cudowne. O. Więc co takiego napisał William Shakespeare? No, już przytaczam. Oczywiście tutaj obowiązkowo będę się posiłkował tekstem, bo no, wierszyków na pamięć to się ostatnio uczyłem w czasach szkolnych.
I szło to tak. Pomfret, Pomfret, O thou bloody prison, fatal and ominous to noble peers, within the guilty closure of thy walls, Richard II here was hacked to death, and for more slander to thy dismal seat, we give thee up our guiltless blood to drink. I gdybyśmy mieli przełożyć to, najlepiej jakbym potrafił na język polski, to mniej więcej byśmy mieli z tego coś takiego. Pomfret, Pomfret, o ty, przeklęte więzienie, bądź krwawe więzienie, fatalne i złowrogie dla szlachetnych towarzyszy. W obrębie twych murów pełnych winy Ryszard II został tu zarąbany na śmierć. A na większą zniewagę twej ponurej siedziby oddajemy ci naszą niewinną krew do picia. Jak widać, dość ponury kawałek tekstu napisany przez Szekspira w temacie tego, co się wydarzyło w tym zamku. A więc ten zamek w Pontefract, początkowo gdy został zbudowany przez rodzinę de Lacy, był wykonany z drewna. Była to konstrukcja typu Motte and Bailey. No i mniej więcej stało się to przed 1086 rokiem. Czym jest Motte and Bailey? No, Motte jest od, jakby to ująć, małego wzgórza w centrum zamku, na którym zazwyczaj jest zbudowany fort, jakiś budynek wojskowy, coś w tym rodzaju. Głównie z myślą o obronie. A Bailey to po prostu zewnętrzny mur, który ma otaczać taki zamek. No i właściwie jak się tutaj przyjrzeć wszystkiemu, to jest to przecież otoczony wszędzie jakimś rodzajem muru lub murku. Cała ta konstrukcja i również rozchodząca się w stronę zewnętrzną nawet dalej. Więc wszystko by się właściwie zgadzało. To, co z kolei widzimy tam w oddali, to jest All Saints Church, czyli Kościół Wszystkich Świętych, do którego również prawdopodobnie zajdziemy zaraz po wizycie tutaj na zamku. Chciałem jeszcze dodać, że jest jeszcze jeden wątek historyczny, który do tego miejsca można przypisać. Jest on już o wiele późniejszy niż to, co było związane z Williamem Zwycięzcą. Mianowicie mniej więcej mówimy o latach takich jak 1648 a 1649, kiedy to ten oto zamek był oblegany przez Olivera Cromwella, dość popularną postać w Anglii. No i Oliver Cromwell bardzo wyraźnie mówił, że według niego była to naprawdę ciężka forteca do zdobycia. Nie było to nic prostego. Właściwie to musiał dokonać aż bodajże 3 oblężeń, gdzie, kiedy miało już dojść do 4, ludność tutejsza Pontefract po prostu już nie chciała więcej tego znosić, nie chciała tego oblężenia i domagała się rozbiórki tego zamku w celu właśnie uniknięcia kolejnego oblężenia. Można by powiedzieć, że wygrał z nimi wojnę psychologiczną, aniżeli że udało mu się bezpośrednio ten zamek zdobyć.
No, niemniej jednak rezultat był taki, jak oczekiwał, czyli zamek został w jakimś tam sensie zdobyty. Dzisiaj, jak widać, ruiny tego zamku są dostępne dla publiczności, takie jak my, która może sobie tutaj pochodzić, popatrzeć bez większych problemów. A co jeszcze tutaj mamy? A no, mamy tutaj 3 rzeczy. Jeden to jest wiktoriański filtr wodny, który zamieniał wodę deszczową w wodę pitną. I tak mniej więcej to się miało prezentować. Druga rzecz, czyli to jest romańska, no rzymska w sensie, jakiś grobowiec wykopany w 1882 roku w Freystone, może tak się to wymawia? No nie jestem pewny. Kiedyś uważano, że należał do Thomasa of Lancaster, ale okazało się, że to nie jest do końca prawda. A tutaj jeszcze mamy 2 znaczniki nagrobków. Jeden z nich rzekomo jest w kształcie ciała rycerza. Jak się domyślam, to jest ten. Nie wiem, tu chyba by miał gdzieś nogi, kolana, tam chyba klatka piersiowa. Tak naprawdę nie jestem w stanie tu dostrzec tego całego rycerza. No ale cóż, powiedzmy, że tak jest. A ten drugi to zwyczajny jakiś znacznik, którego nie jestem w stanie w ogóle określić, co by on miał przypominać. I jeszcze tutaj mamy jakieś koło, ewidentnie dziurą w środku, aktualnie pęknięte. Do czego takie rzeczy służyły, nie wiem, ale to musiała być jakaś płyta z herbem. Ewidentnie coś w tym rodzaju przypomina. Jest to jakiś bardzo konkretny grawerunek, co widać po bokach, chociażby na ten wyzór, który się ciągnie. Niestety już dzisiaj nie do odczytania. A moje wprawne oko wypatrzyło jeszcze jedną ciekawą rzecz. Taki chyba dodatek for fun. A mianowicie smocze jajo. Beware Dragon Egg. Całkiem ciekawy koncept. I całkiem duże jajo, nie? A jeszcze spójrzcie, jakie piękne budynki tu są. Tam za mną w tle widać zamek Pontefract. I chciałem jeszcze Wam coś pokazać, co jest z przodu. Jest to taka, no nazwijmy to kamienica, ale jak widać ma na pewno jakieś historyczne podłoże po prostu, bo to widać i po stylu budowy, i po cegle, i po tych wąskich okienkach, które tutaj są w tym pięknym jakby herbie u góry. O! I może będzie widać, co tu jest napisane. Jest to tak jakby dla Elizabeth i był to formalnie taki główny ośrodek obronny zamku, zbudowany w około 1150 roku, aby bronić wejścia do zamku, czyli można by to nawet zwać takim pierwszym murem, który trzeba by było przebyć, żeby tutaj się dostać. Jest też uwzględnione na tej plakietce, że w 1649 było pierwszym jakimś więzieniem dla debtors, czyli tych, którzy wiszą, dłużników. O, to jest to słowo. Czyli było również pierwszym więzieniem w Anglii dla dłużników. W 1780 jacyś napoleońscy, francuscy więźniowie byli tu przetrzymywani. Jest jeszcze kilka innych dat wskazujących na to, co się tutaj wydarzyło, i z takich trochę ważniejszych i bardziej wyróżniających się bym powiedział, że jest 1935, w którym to księżna Mary odwiedziła to miejsce. I w 1960 był to dom Elizabeth and Joe Love.
Także jak widać, ten budynek ma naprawdę szeroki kawał historii, bo potencjalnie stoi tu od przynajmniej 1150 roku. Nie, bynajmniej nie jest to króciutki kawał historii, wręcz przeciwnie, jest to naprawdę długi kawał historii. Ten budynek już ma ponad 1000 lat, jak sądzę. No i wiadomo, z pewnością był restaurowany w międzyczasie. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby po prostu tak sobie stał od ponad 1000 lat. Dla przykładu takie kraty, które tutaj widzimy, no zdecydowanie jest to dodatek współczesny. To już nie trzeba być Einsteinem, żeby się domyślić. Co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę stojący dalej na tych ziemiach kawałek historii. Jesteśmy przed kościołem Wszystkich Świętych, All Saints Church w Pontefract. Jest to niezwykle piękna budowla, która została zbudowana mniej więcej w XIV-XV wieku i również w tym XV wieku mocno ucierpiała w czasie English Civil War, czyli angielskiej wojny cywilnej, o której opowiem kiedy indziej, bo to jest naprawdę rozległy temat. Jak widać, piękna budowla. Ostatecznie poprawiona mniej więcej w 1950 roku, czy coś takiego. I w czasie, gdy była poprawiona, została również naniesiona jako zabytek na listę budynków bodajże Grade 1 albo Grade 2. Jest to taki bardzo specyficzny podział. No, jak bardzo zabytkowy jest budynek. W Anglii się to dzieli na Grade 1, Grade 2 i chyba jeszcze jest Grade 3, ale nie jestem tego pewny. Także wejdźmy do środka i zobaczmy, co tam ciekawego zastaniemy. A więc jesteśmy już w środku. Jest to kościół anglikański. Muszę przyznać, że również robi piękne wrażenie. Jest dużo pięknych witraży i sklepień. O. Postaram się to mniej więcej uchwycić Wam na kamerze, nie robiąc przy tym za dużo harmideru. Zapytałem się tutejszego wikara, czy mogę wejść i ponagrywać, i dostałem pozwolenie, także jak widać, tutaj prawdopodobnie by się działy główne postacie, które w tym kościółku by wykładały coś. A tutaj mamy z tyłu piękne witraże. Excuse me, is it alright to walk there, or is that area? No? Okay, thank you. Jak widać, mamy tutaj piękne malowidło. I z bliska przyglądając się różne bardzo ładne witraże. Ależ jeśli zauważycie, takie na narożnikach złote aniołki porobione. Jeszcze podejdziemy od drugiej strony, bo jeszcze z drugiej strony jest kilka witraży. Już bardzo ładnych. O. A na tych to już mamy nie tylko świętych, ale też aniołów, rycerzy i tym podobnych. Bardzo mi się podoba, jak mają tutaj te sklepienia zrobione. To się chyba nazywa węzłowe albo krzyżowe. Jak się nie mylę, jest to cecha bardziej... Ojojoj, żeby teraz nie walnął gafy, zawsze mi się myli. Gotyku lub baroku, ale nie jestem pewny, którego z tych dwóch. A jak się okaże, że jeszcze w ogóle innego, no to cóż, trudno, siara. Tak już bywa. I na takie jeszcze zwieńczenie możemy sobie rzucić okiem na piękne, duże organy, które widać z tyłu. O.
Tam na samej górze, jak widać. Jak widać, tu jeszcze mamy upamiętnienie I wojny światowej. To są te specyficzne kwiatuszki mac, poppy flower, po którym bardzo łatwo rozpoznać, czego to dotyczy. No, jednak stawiam, że to gotyk, bo ma łuki zakończone takimi ostrzami, wysokie okna również zaostrzone u góry, że łuki mają takie troszeczkę jak kolec. Ma to sprawiać wrażenie, jakby to szło do nieba, do góry. I gdybyśmy spojrzeli, no może zaraz się uda, gdybyśmy spojrzeli na główną wieżę, to ona również ma takie strzeliste elementy, które po prostu idą ku górze. Ma to sprawiać wrażenie, jakby to wzrastało do góry, jakby szło do nieba, wznosiło się. I właśnie to są cechy typowe dla gotyku, jak się nie mylę. Miasteczko Pontefract jest również znane z produkcji słodyczy, zwłaszcza słodyczy lukrecjowych. Kiedyś, dawno temu, były tu duże uprawy lukrecjowe, właśnie mniej więcej na zamku. Niemniej jednak dzisiaj już tego nie ma, choć były głosy, które wyrażały, że mają zamiar powrócić do tego działania. Nie pamiętam imienia i nazwiska, ale ktoś zadeklarował w 2012 roku, że znów mają zamiar zacząć sadzić lukrecję. Jeszcze taka ciekawostka mała, że w tym miasteczku są dwie fabryki lukrecji, które należą do firm takich jak Haribo oraz takie jak Valeo Confectionery, która dawniej się nazywała Tangerine. I właśnie zmierzam do tej fabryki Haribo. Wiem, że jest niedziela, mam nadzieję, że będzie otwarta i będę mógł coś sobie kupić dobrego. Może mnie nic nie rozjedzie. Tutaj mamy bardzo ciekawy, piękny mural. Muszę przyznać, że klasa jest. I zaraz naprzeciwko tego murala jest właśnie ta fabryka Haribo. I jakby ktoś szukał pracy, mają wywieszkę Hiring Now, czyli szukają pracowników. Także idę do środka, zobaczę, czy mają otwarte i być może jak będę mógł, to nagram coś w środku. Więc ten sklep Haribo, tam gdzie pokazywałem fabrykę, trzeba jeszcze dalej iść prosto i skręcić w prawo i schodzi się z górki tędy. I cały czas idzie się prosto i dochodzi się do części sklepowej, normalnie dostępnej od ulicy dla każdego. Niestety, jako że duża część moich wyjazdów i wypraw wypada na niedzielę, no to takie miejsca są po prostu zamknięte. A ten sklep Haribo, gdyby ktoś był zainteresowany, jest otwarty od poniedziałku do soboty. A nawet konkretniej od 9 rano do 5:30. W soboty trochę krócej. Niestety z fabryką Haribo nam nie wyszło, ale sobie zrobiłem malutki postój na Guinnessa. Szybko sobie dziobnę to i ruszymy dalej.
Bo jeszcze mam z jedno czy dwa miejsca, które są warte odwiedzenia. Także za chwilkę się widzimy znowu. Widzicie? Trochę ignorancja przeze mnie dzisiaj przemówiła. Mianowicie dzisiaj jest dość ważne święto narodowe dla Anglii. Nawet bym powiedział, że bardzo ważne. Jest coś, co się nazywa Remembrance Sunday, czyli taka niedziela upamiętnienia. I jest to okres, kiedy w całej Brytanii upamiętniają bohaterów I i II wojny światowej. I jak się nie mylę, następuje to co roku w drugą niedzielę listopada. No i tak się złożyło, że dzisiaj jest druga niedziela listopada, więc można powiedzieć, że trochę się wstrzeliłem. I pomimo, że pewne ciekawe zabytki i budynki są zamknięte, takie jak na przykład fabryka Haribo, tak? No to jednak coś za coś. I to by totalnie już wyjaśniało, skąd ten cały pochód, czemu tam byli ci kadeci, te dzieci porozstawiane w tych mundurkach wyszykowane. No i jest to związane po prostu z tym, że dzisiaj jest Remembrance Sunday. Także tu takie małe sprostowanie mojej malutkiej ignorancji i niewiedzy, która do mnie dotarła w trakcie, gdy poszedłem sobie na piwko do pubu, bo tam były informacje na ten temat. Cały pub o tym huczał i przede wszystkim w telewizji również o tym było. I wtedy u mnie coś tam kliknęło w głowie. Także to tak ku gwoli małego sprostowania, dlaczego i z czym mieliśmy do czynienia. Pontefract Racecourse, czyli mniej więcej to cudeńko. To najdłuższy nieprzerwany tor wyścigowy konny w Europie. Jego długość to około 2 mil 125 yardów. Wyścigi odbywają się tam od końca marca do końca października. No, tak mniej więcej. Już wyścigi, które tu brały udział, były odnotowane po raz pierwszy w około 1648 roku. Tuż przed zdobyciem lokalnego zamku przez Olivera Cromwella, o czym już wspominałem wcześniej. Wcześniej jednak te wyścigi odbywały się na łąkach. No i zaprzestano ich gdzieś tam w 1700 nieokreślonym roku, bliżej 1770 chyba. Wznowiono ten sport od około 1801 roku. I choć nie można powiedzieć, że jest to tor, który uchodzi za pierwszy, jakiś największy czy najlepszy, to odegrał kluczową rolę w czasie II wojny światowej, bo kiedy inne tory się pozamykały i przestały już tak jakby oferować usługi związane z wyścigami, to ten tor dalej był w użytku. I jeśli mnie pamięć nie myli, to mniej więcej wtedy również został troszeczkę poszerzony, w sensie rozbudowany, trochę powiększony. Jeszcze jedna taka mała ciekawostka, że to był pierwszy tor w Anglii, który zainstalował taką fotobudkę na linii mety, która strzelała zdjęcie, oraz no dobra, co do tego nie jestem pewny, czy to był pierwszy, ale na pewno był pierwszy, który zaczął sprawdzać zawodników pod kątem dopingu, czy po prostu ktoś nie leci na wspomagaczach. Także jakieś miejsce historyczne ma zapisane. I nie będzie widać nadzwyczaj dużo, ale coś tam będzie widać. Przed chwilą zauważyłem oznaczenie
jak oby dzisiaj się miał tutaj odbywać jakiś wyścig kolarzowy. Być może już to widzicie w oddali, że jeżdżą ludzie wzdłuż toru na jakichś tam kolarzowych rowerach. My oczywiście głównie podejdziemy tylko po to, żeby pokazać, jak mniej więcej ten tor wygląda i jaki on obszar obejmuje. Bo samym wyścigiem kolarzowym na dzień dzisiejszy może niekoniecznie jestem aż tak zainteresowany i przede wszystkim niekoniecznie miałbym aż tyle czasu, żeby tu siedzieć i go obserwować. No. Tam, gdzie teraz wskazuję kamerą, te budynki, to jest mniej więcej tył tego, co pokazywałem wcześniej, gdy tłumaczyłem, że troszeczkę wątku historycznego związanego z tym racehorse, czyli wyścigami konnymi tutejszymi. Jak widać, w tej chwili tor jest bardziej przystosowany pod kolarstwo. Mają wyznaczone trasy, ścieżki, ale tędy prawdopodobnie między tymi białymi obramowaniami biegłyby konie. I to się raczej tak ciągnie aż daleko, daleko dookoła. Obejmuje to naprawdę duży obszar wbrew pozorom. Także jak widać, Pontefract jest dość sportowe. Mamy tu wyścigi konne, wyścigi kolarzowe i to nie wszystko, bo miasto oferuje inne dyscypliny sportowe, takie jak rugby, piłkę nożną czy squasha. Chociażby znani zawodnicy squasha tacy są jak Lee Beachill albo James Willstrop, którzy są z tutejszego po prostu z klubu squash. Tu przed nami, jak widzimy, trybuna. Tam dalej ona też się ciągnie. No i ogólnie rzecz biorąc też mają tutaj tak zwanych Featherstone Rovers, czyli profesjonalny, regionalny klub rugby. Czyli takiego futbol amerykański, chyba tak się to nazywa fachowo. No w każdym razie tyle jeszcze chciałem pokazać w kwestii usportowienia tego miejsca. Duży, piękny tor z fajnym widokiem, a my teraz się powoli zabieramy. Ja jeszcze się tutaj trochę poprzechadzam, ponieważ tu jest obok park, Pontefract Park, i tam jest też jakaś rzeka, czy rzeka, jezioro, lake. No i z przyjemnością sobie pójdę, zobaczę, jak to wygląda. Pewnie dla Was też jeszcze coś z tego miejsca wrzucę. I wtedy już będziemy się powoli zbierali. Aczkolwiek po drodze zajadę w jeszcze jedno miejsce i w to miejsce niestety, ale obawiam się, że prawdopodobnie wejść nie będę mógł. Bardzo bym chciał, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. A więcej o tym, gdy już się tam pojawię. Jak widać, puka się symbolem znanym nam, lekko łamanym w tym miejscu. Wydaje się, że nikogo nie ma, a szkoda. Bo to, co tutaj widzicie, to jest loża masońska w Pontefract. Wiem, że 2 razy w roku miała taki event, że można było wykupić coś jak guided tour, czyli że razem z przewodnikiem się chodzi po tym budynku i on tłumaczy mniej więcej, czym jest wolna masoneria, symbolikę różnego rodzaju i tak dalej. Niestety aktualnie ten event nie jest reklamowany, ale będę tego wypatrywał. Także można by powiedzieć, że to jest taki zachęcacz. Być może kiedyś tu przyjadę i zrobię troszeczkę większy materiał na temat tej loży masońskiej. Miejmy nadzieję, że zdarzy się okazja, że będę mógł to zrobić. No cóż.
że tak się prezentuje nasze całe Pontefract. Od każdej jego możliwej strony. Obejrzeliśmy dzisiaj trochę miejsc związanych ze sportem, trochę miejsc historycznych, trochę miejsc z manufakturą. Myślę, że całkiem fajna wycieczka, włącznie z wątkiem historycznym. A tu jeszcze ten wcześniej przeze mnie wspomniany lake, czyli jezioro. I z tego miejsca się z Wami żegnam i widzimy się prawdopodobnie w którymś tam momencie, w innych okolicznościach i w innym miejscu w Anglii. Bo w tym roku raczej za granicę już nigdzie nie polecę. Także trzymajcie się.